Niedługo minie rok, od kiedy mogliśmy po raz pierwszy postawić stopę w nacji mądrości. Od tamtego czasu nasza wiedza o fabule Genshina dosyć mocno się zmieniła. Czego natomiast dowiedzieliśmy się o samym Sumeru? Wszystko pojawi się w tym filmie, gdzie omówiłem fabułę od przybycia The Primordial One do kataklizmów Khenria. Istnieje parę wydarzeń, o których nie do końca wszystko wiemy, bądź różne źródła przeczą sobie nawzajem, dlatego postaram się opowiedzieć wszystko w ten sposób, w jaki ja uważam za poprawny. W czasach, gdy ziemią rządziło 7 wiszapich władców, Apep sprawowała władzę nad Sumeru. Był to piękny region pokryty bujną roślinnością. Wszystko układało się dobrze, aż do przybycia The Primordial One, który wypowiedział wojnę smokom. Wojna była okrutna, a król wszystkich wiszapów, Nibelung, zginął próbując zgromadzić zakazaną wiedzę, która mogła pomóc im pokonać najeźdźcę. The Primordial One zwyciężył i ustanowił nowe zasady dla świata. Jednak przeciwko niemu wciąż widoczne były ślady rebelii. Apep dalej gromadziła zakazaną wiedzę, jednak The Primordial One dowiedział się o tym i zesłał na Sumeru Celestial Nail, jednocześnie niszcząc bujny teren i zmieniając wszystko w pustynię. Apep postanowiła się wtedy schować i zbudować wewnątrz siebie ekosystem, będący schronieniem dla żyjących wtedy w Sumeru organizmów. Po tych wydarzeniach na pustyni zaczęli osiedlać się ludzie, gromadząc się w plemiona i żyć według prawa krwi. Działo się to do momentu, aż pojawił się tam król Deshret, Amun al-Ahmar, mający być synem nieba. Miał on kontrolować wiatr wiejący przez pustynię i wydmy zmieniające kolor na srebrny w blasku księżyca. Prawdopodobnie w tamtym momencie pojawił się też Greater Lord Rukkhadevata, jednak nie mamy na jej temat wystarczająco dużej ilości informacji. Jednego dnia miejsce miał kataklizm, który zamienił wielką i dumną rasę Seli w puste skorupy. Jednej z nich, Nabu Malikacie, znanej też jako bogini kwiatów, udało się zachować swoją formę, jednak została ona wygnana z niebios i trafiła do Sumeru, gdzie wędrowała bezczynnie przez 72 noce. Z jej rany wytryskiwać zaczęła przezroczysta ciecz, dzięki której pusty krajobraz zmienił się w pokryty zielenią ogród. Wyrosły tam ciemno-niebieskie lilie wodne, z których zrodzone zostały dżiny. Aby podziękować swojej stwórczyni, dżiny dały Nabu Malikacie wieniec z dzikich chryzantem i poprosiły ją, by z nimi została. W ten sposób bogini kwiatów została także królową tego miejsca. To tam zakwitły pierwsze Padisara. Jakiś czas później Nabu Malikata spotkała króla Deshreta i Greater Lord Rukkhadevate, po czym trójka ta stała się przyjaciółmi. Prawdopodobnie w tym momencie miało miejsce Archon War, ponieważ Celestia zaoferowała Deshretowi miejsce na tronie, jednak ten odmówił i postanowił podzielić się władzą z dwójką pozostałych bogów. Deshret i Malikata założyli wspólnie miasto o nazwie Aik-Hanoum, nazywane też miastem Pani Księżyca czy miastem amfiteatrów. Istnieje szansa, że miasto to powstało na miejscu ogrodów, gdzie Nabu Malikata stworzyła wcześniej dżiny. Trójka bogów co jakiś czas urządzała przyjęcia, a jednym z nich był Sabzerus Festival, zorganizowany przez bogini kwiatów jako prezent urodzinowy dla Rukhadevaty. Podobno w jego trakcie zatańczyła pierwszy taniec Sabzerus, podczas którego Padisara wyrastały tam, gdzie stanęła nogą. Deshret przez cały ten czas był dosyć negatywnie nastawiony w stosunku do Celestii. Chciał on, by Teyvat uwolnił się od ich więzów i planował rebelię. Jednocześnie był on też zakochany w Nabu Malikacie, o czym ona wiedziała, jednak nie jest wiadome, czy odwzajemniła uczucia. Podczas jednego z przyjęć bogini kwiatów opowiedziała Al-Ahmarowi o przyszłości Teyvatu. To był pradawny czas spokoju. Boscy wysłannicy otwarcie rozmawiali z ludźmi, przynosząc im słowo z niebios. Jednak najeźdźcy przybyli spoza firmamentu, przynosząc zniszczenie, zmieniając bieg rzek i rozciewając plagę. I oprócz tego, że walczyli oni z naszym rodzajem, przynieśli ze sobą także iluzję, która była w stanie przedrzeć się przez łańcuchy świata. Mistrz niebios, strawiony strachem rosnącej fali złudy i przełamania wizji świata, zesłał Divine Nail, by naprawić ląd, niszcząc świat śmiertelników. Wtedy zostaliśmy wygnani. Zabrany nam został dostęp do niebios. Zabrana nam została moc oświecenia. Nabu Malikata powiedziała Deshretowi także, aby ten nie szukał The Primordial One, ponieważ wyczuła ona wcześniej jego intencje. On opowiedział wtedy o swoim planie. Chciał on,
By ludzkość stała się bogami bogów, by to się stało, musiał zniszczyć aktualny porządek świata i fizyczne ograniczenia. Spotkał on Apep, która powiedziała mu, co wie na temat zakazanej wiedzy. Zawarli umowę, że kiedy ten umrze, Wisha będzie mogła zjeść jego ciało, jednocześnie zdobywając całą jego wiedzę. Bogini kwiatów zobaczyła wtedy możliwość przełamania absurdalnych zasad tego świata. Dalej uważała, że ta rebelia się nie powiedzie, jednak zdecydowała się pomóc Deshretowi. Jaki był natomiast cel Al-Ahmara? Gdyby był on w stanie złamać cykl 7, mógłby przerwać sekretną narrację, na której zbudowany jest cały świat. Strach i smutek muszą zostać rozdarte, a przez to bariera między życiem a śmiercią musi zostać zniesiona. Usunąć słońce, księżyce i ciężar, ponieważ nie powinno być żadnych barier między czasem i przestrzenią. Usunąć oryginalne zasady, werdykty i łaski, przez co ona nie będzie musiała już się bać kary nadanej na jej rodzaj. Usunąć ptaki, bestie, ryby, smoki, ludzi i 7 mnisich królów, aby nikt nie był w stanie ukraść wiedzy. Gdzieś w tym okresie Nabu Malikata miała wizję kataklizmu w Kenria, która wydarzyła się dla nas 500 lat temu. Z tego powodu stworzyła ona akwarenę, którą przekazała następnie Rukadevacie. Po tych wydarzeniach zginęła, jednocześnie doprowadzając do zniszczenia ogród, w którym się w tamtym momencie znajdowała. Wtedy też po raz ostatni widziane były prawdziwe kwiaty Padisarach. Deshret bardzo ubolewał nad jej stratą i postanowił, że przywróci ją do życia poprzez plan, o którym jej wcześniej nie powiedział. Nie wiedział on jednak, że jej śmierć była przez nią zaplanowana i miała na celu pomóc mu w jego walce z Celestią. Gdzieś w tym okresie Rukadevata dowiedziała się o planie Deshreta, nie zgodziła się z nim i wyruszyła na wschód, gdzie założyła oazę. Na samym początku wybudował urządzenie o nazwie Varuna Contraption, które o tych samych porach dnia miało przywoływać deszcz. Dzięki niemu w miejscu oazy powstał labirynt lasu, a z odbicia księżyca na wodzie powstał tygrys, który przez Rukadevatę mianowany został władcą lasu o imieniu Viaghara. Imię to przenoszone było między kolejnymi władcami, wraz z którymi zmieniał się także wygląd samego miejsca. Także jednego dnia na śpiew Greater Lord Rukadevaty zareagować miało drzewo Ashvata, wyrastające prosto z leylinów. Następnie w miejscu tym wyrosło drzewo granatu, z którego nasion wyrosły Aranara. Pierwszym z nich był Arumukuhunda. Zostały one wtedy pobłogosławione przez Viagharę i zawarł pakt z Rukadevatą o nadanie im miejsca w labiryncie lasu. Nowo powstałe stworzenia przyniosły się następnie do miejsca zwanego aktualnie Old Vanarana, gdzie spędzały czas z ludźmi, a w szczególności z dziećmi. Greater Lord Rukadevata założyła wtedy także miasto Sumeru, a ze znajdującą się tam akademią wiąże się legenda, gdzie pewien uczony, chcąc uchronić region przed katastrofą, wyruszył w podróż, aby odnaleźć Dendro Arkon. Bóg mądrości dała mu swoje ubłogosławieństwo i zaprezentowała przed nim ogromną ilość wiedzy na przeróżne tematy. Gdy udało mu się wszystkiego nauczyć, obudził się następnie w swoim łóżku. Po tym założył Sumeru Akademię i został jej pierwszym wielkim uczonym. Gdzieś też w tamtym okresie w Sumeru rozpoczęto coroczne obchody festiwalu Sabzerus, mające być przyjęciem urodzinowym dla Greater Lord Rukadevaty. Sama Bóg mądrości z kwareny danej jej przez boginię kwiatów stworzyła ptaka Simurga. Z jednym z kolejnych Viagharów wiąże się także historia, gdzie trochę ponad 500 lat temu w lesie zgubiła się mała dziewczynka o imieniu Cinnamon. Znaleziona została przez władcę lasu, który przygarnął ją jako swojego giermka mimo tego, że nie znała języka zwierząt. Kiedy dorosła, zebrała mieszkające w lesie dzieci, które zaczęła uczyć jak polować i przemieszczać się w snach. Dzieci te następnie zostały opiekunami lasu, a jedną z nich była Viridescent Venerer. Po kataklizmie w Kenria ich następcy nazwani zostali Forest Rangers. Kiedy Bóg mądrości opuściła pustynię i rozpoczęła budowę lasu deszczowego, król Deshret postanowił zebrać wszystkie dżiny, zamykając je w szklanych butelkach. One same także uznały go za swojego nowego władcę. Po tym, używając moty znalezionego na pustyni Celestial Naila, stworzył wieczną oazę, gdzie nie sięgała moc Celestii i Irminsula. Powiedział on wtedy dżinom, że to tam śpi ich pani, czyli Nabu Malikata, która kiedyś się przebudzi. Wyznaczył też jedną z dżinów, Ferigis, aby testowała się strażnikiem oazy i pilnowała snu bogini kwiatów. Deshret przez cały ten czas nie był też w 100% pewny, czy powinien on rozpocząć swoją rebelię przeciwko niebiosom. Jednym z czynników, które mocno zgasiły jego zapał, była śmierć bogini kwiatów. Udało się jednak namówić Al-Ahmara do kontynuacji planu przez jego 3 doradców: Koziego Króla, Króla Ibisa i Krokodylego Króla.
Następnie na kolejne lata zamknął się w wybudowanym na pustyni labiryncie, gdzie szukał zakazanej wiedzy i eliksiru, mogącego pozwolić mu na opuszczenie swojej fizycznej formy. Wiedząc także o tym, że w ten sposób pozostawiłby ludzi na pastwę losu, wysłał dżiny, by też szukały ludzi mających żelazne i niespełnione korupcją serce do zawarcia z nimi paktu. Jedną z dżinów była Lilupar, która odnalazła pasterza o imieniu Ormazd Shah. Zakochali się oni w sobie i z jej pomocą udało mu się pokonać Huwasztrę Tyrana. Następnie zjednoczył ze sobą znajdujące się na pustyni plemiona, takie jak Tulaitulach czy Saleh, i w okolicy Aik-Hanoum wbudował miasto Gurabad, jednocześnie stając się wasalim królem. Używając mocy króla Deshreta, udało im się zbudować system kanałów, dzięki którym woda mogła dostać się do każdego zakątka pustyni zamieszkałego przez ludzi. Osobą odpowiedzialną za ich utrzymanie była Ferigis, ta sama, która miała także pilnować wiecznej oazy. Lilupar i Ormazd mieli 300 potomków, w tym Shirin. Ginny miała nadzieję, że nowy wasali król zniesie niewolnictwo, jednak tak się nie stało. Z czasem Ormazd sam zaczął zmienić się w skorumpowanego tyrana, co bardzo nie spodobało się Lilupar. Gdy urodziła się Shirin, Lilupar przypowiedziała jej 3 rzeczy. Zakocha się ona w bohaterze i ich dziecko przewyższy swojego ojca. Kogoś z jej rodziny spotka słodki koniec. Będzie ona rządzić nacją swojego ojca. Lilupar dała też samemu Ormazdowi 3 rady. Radość Shirin spowoduje łzy na twarzy jej ojca. Nie powinien on ucztować przy tym samym stole, co jego córka. Dziecko jego córki będzie złym omenem dla całej nacji. Z tego powodu Shirin nie brała udziału w żadnym bankiecie organizowanym przez jej ojca. Gdzieś w tym okresie Lilupar urodziła kolejne dziecko o imieniu Kisra, który wychowany został przez ptaka Knognusa. Nie wiemy, kto był jego ojcem. Lata później znaleziony on został przez Ormazda, który podziewał jego chęć podążania ku wielkości. Adoptował go i nadał imię Parvez, a następnie dał mu rękę swojej córki, Shirin. Tak, byli oni bliźniakami, jednak Ormazd o tym nie wiedział. A Lilupar postanowiła się nie wtrącać. W relacji tej nie było jednak w ogóle miłości, bowiem miała ona jedynie na celu pomóc Parvezowi w dostaniu się na tron. Lilupar postanowiła wykorzystać tę sytuację i zemścić się na Ormazdzie, który dalej utrzymywał niewolnictwo. Wykorzystała Shirin, a przy tym jej męża i jednocześnie brata, by podczas uczty, gdzie przy stole zasiadał Ormazd Shah i jego 300 potomków, zabić ich wszystkich. Tej nocy kilku niewolników wlało do serwowanego miodu jad skorpiona. Wszyscy zginęli. Oczywiście całość ustawiona była przez Lilupar, Shirin i Parveza, z czego ten ostatni został nowym królem Gurabadu i oskarżył niewolników o zabójstwo, po czym skazał ich na śmierć. Wydarzenie to mocno wstrząsnęło dwójką, mimo że to oni do tego doprowadzili. Shirin mocno pogorszył się stan psychiczny, a jej mąż, teraz o imieniu Parvez Ravan, oślepiony został przez ekstazę. Jedynie Lilupar, główna winowajczyni, wyszła z tego bez szwanku, uważając, że była to dobra kara dla jej męża. Wracając do samych rządów Gurabadu, nowy król Parvez Ravan szukał sposobu, by jego królestwo stało się jeszcze potężniejsze. Z tego powodu zwrócił się do swojej matki o pomoc, a ta stworzyła dla niego maszyny napędzane przez dżiny uwięzione w ich środku. Dżiny te natomiast, zniekształcone i pozbawione uczuć, zrodzone były przez Shirin. Dzięki wiedzy Abyssu dała mu ona także pomysł na wybudowanie wielkiej maszyny, mogącej połykać i wypluwać strumień sztucznych przedmiotów. Były to oczywiście ruin golemy, napędzane mocą dżinów. Maszyny napędzane tymi bytami sprawiły, że nie było już potrzeby używania niewolników, którzy często ginęli z powodu wysokiej temperatury bądź złych warunków pracy. Z tego powodu Parvez Ravan spełnił długo wyczekiwane marzenie Lilupar. Zniósł niewolnictwo. To jednak nie okazało się być dobrym rozwiązaniem, ponieważ właściciele niewolników porzucili ich, zostawiając na pastwę losu bez pieniędzy, jedzenia i picia. Będąc pod presją bogatych, władca Gurabadu zaczął wymuszać na swojej żonie rodzenie większej ilości dżinów, dzięki czemu mogła powstać większa ilość maszyn przez nie napędzanych. Mocno wpłynęło to na jej zdrowie fizyczne i psychiczne. Prawdopodobnie chwilę przed tymi wydarzeniami Shirin urodziła Parvez Ravanowi syna o imieniu Shirujeh. Był on kochany przez matkę, jednak ojciec bał się go ze względu na przepowiednie
którą Lilupar niegdyś powiedziała Ormazdowi. Z tego powodu, gdy Shiruyeh dorósł, Parvez-Ravan dał mu mosiężną maskę i wygnał z królestwa. Także w tym czasie Ferengis domyśliła się, że za wszystkim stoi Lilupar i aby uchronić przed nią wieczną oazę, postanowiła poświęcić swoje ciało i zamienić się w pieczęć, którą zaplombowała wejście do tego miejsca. Jednocześnie sytuacja w Górabadzie zaczęła zmieniać się na gorsze. Ludzie, którym zabrana została możliwość pracy, zaczęli głodować, przez co rozpoczęły się protesty. Zaczęły pojawiać się głosy, że osoba o imieniu Khorram Din zaczęła zbierać ludzi do rebelii przeciwko władzy. W tym samym czasie kanały doprowadzające wodę do ważnych punktów na pustyni, np. pola uprawne, zaczęły się psuć, co spowodowane było opuszczeniem miejsca przez Ferengis. Sprawa ta została jednak całkowicie olana przez władze Górabadu i postanowili oni skupić się na walce z rozpoczynającą się rebelią ludzi, która nazywana została rebelią Mosiężnej Maski. Chyba można się już domyślić, że osobą, która stała na jej czele, był Shiruyeh, syn Parvez-Ravana. Został on natomiast namówiony do tego przez swoją matkę, Shirin, która chciała zakończyć tyranię ówczesnego króla. Oczywiście wszystko zaplanowane było z góry przez Lilupar. Rebelia zaczęła rozprzestrzeniać się coraz bardziej, a generałowie i kapłani o wszystkie klęski zaczęli oskarżać Parvez-Ravana, zarzucając mu brak wiary w króla Deshreta. Jednocześnie zakazany został kult Nabu-Malikaty, którą wyznawali rebelianci. Wojsko Górabadu zaczęło się rozsypywać, a część z żołnierzy postanowiła dołączyć do rebelii. Natomiast produkcja maszyn sterowanych przez dżiny wciąż była zwiększana i zwiększana. 13 dnia protestów nastąpił atak na świątynię. Osoby biorące w nim udział miały mieć założone maski. Część była z mosiądzu, część z drewna, a część z pokolorowanego papieru. Zniszczyli oni święte posągi, w tym i ten przedstawiający samego Parvez-Ravana, oraz porwali najwyższego kapłana, którego szczątki znalezione zostały jakiś czas później. Prawdopodobnie zjedzony został przez wygłodzony tłum. Rebelia trwała jeszcze kilka kolejnych dni i zakończyła się sukcesem, ponieważ Lilupar postanowiła pomóc rebeliantom poprzez sprowadzenie mocy Abyssu. Lilupar, czy ty się dobrze czujesz? Abyss zaczął pochłaniać całe miasto, a dżiny zaczęły uciekać ze wnętrza zimnych, martwych maszyn. Przez ulice miasta zaczęła lać się rzeka krwi. Jako pierwsi polegli niewolnicy, a tuż za nim ich byli właściciele. Shiruyehowi w tamtym momencie prawdopodobnie udało się zabić Parvez-Ravana, jednak ten zamienił się w abyssowego potwora. Otoczony przez mocniejszego świata, nowy król odnalazł swoją matkę i wtulił się w jej ramiona. Dużej części miasta nie udało się uratować. Rządy Shiruyeha nie były dobre, ponieważ całe miasto znajdowało się w ogromnym kryzysie, plus mieli obok siebie moc Abyssu. Pewnej nocy król, nie mogący pogodzić się ze swoimi czynami, wpadł do dołu obok miasta, z którego ponownie wyłaniać zaczęła się energia Abyssu, tym razem wchłaniając pod ziemię całe miasto. Części osób udało się uciec, jednak zmienili się one w dzikie bestie, które straciły swój język i twarze. Katastrofa, która dotknęła miasto, nazwana została plagą Shiruyeha. W tym momencie rozpoczyna się moment, gdzie nie do końca jesteśmy pewni wydarzeń. Dlatego postaram się opowiedzieć o tym w taki sposób, w jaki według mnie wszystko się potoczyło. Gdzieś w tym okresie do ludzi wrócił król Deshret, który zastał Górabad w bardzo opłakanym stanie. Zezłościło go to, przez co postanowił ukarać główną winowajczynię, Lilupar, przez podzielenie ją na 7 części i ukrycie ich w różnych częściach pustyni. Powodem, czemu Deshret wrócił, było to, że udało mu się spełnić swój cel. Odnalazł sposób, w jaki mógł oddzielić duszę od ciała. Zasiadł na tronie w Khajnisud, by tam rozpocząć cały proces. Jednak coś poszło nie po jego myśli. Legendy mówią, że w jedną noc całe jego królestwo zostało zmiecione przez piaski zemsty. Oprócz samego Deshreta, część dusz ludzi w jego królestwie zaczęło łączyć się ze sobą w jedną miazgę, zbiorową świadomość. Oczywiście nie wszystkich spotkał taki los, jednak z tego powodu, że Deshret użył do całego procesu zakazanej wiedzy, rozprzestrzeniła się ona po całym Sumeru, przez co ludzie zachorowali na Eleazar, a krainę zaczęło pustoszyć Withering.
Przerażony Deshret poprosił o pomoc Rukkhadevatę, która w celu wyparcia zakazanej wiedzy rozkazała kapłanom, by ci wybudowali na pustyni 7 świątyń, w które następnie tknęła swoją boską mocą, natomiast sam Al-Ahmar poświęcił się dla wszystkich. Bóg wiedzy użyła tak dużo swojej mocy, że jej forma zmieniła się w tą małego dziecka. Zgromadziła ona następnie część ludu króla Deshreta, którzy wybudowali wioskę Aru na brzegach pustyni. Chyba, ponieważ informacja ta sprzecza się z inną, gdzie Aru powstać miała po wydarzeniach, o których za chwilę opowiem. Także gdzieś w tym czasie przybyła Apep, aby wypełnić obietnicę daną jej przez Deshreta. Znalazła ona jego ciało, po czym połknęła je. Było ono jednak pełne zakazanej wiedzy, co spowodowało, że Apep zachorowała, jednocześnie niszcząc znajdujący się w jej wnętrzu ekosystem, którego mieszkańcy musieli uciekać do prawdziwego świata, na pustynię i do lasu deszczowego. Na pustyni jednak przez cały ten czas żyły też i inne osoby. Dookoła świątyń wybudowane zostały nowe miasta, bądź odbudowane stare, na przykład Tulaj-Tulach, które, jak wiemy, istniało już wcześniej, jednak zależne było od Gurabadu. Wiemy, że wśród nich znajdowało się także Saleh, Ai-Khanoum, Organa i Aktamun. Na temat tego, o czym teraz będę mówić, jest naprawdę mało informacji, więc jeśli wydaje się, jakbym część rzeczy pomijał, to właśnie dlatego. Koło 1000 lat temu, parę lat po wydarzeniach, które doprowadziły do upadku Gurabadu, udał się tam prawowity następca tronu Kavuzbaj. Nie wiemy jednak, jaką miał on relację z Shiruyehem. Jego rządy, jeżeli w ogóle miały miejsce, nie trwały zbyt długo, ponieważ zabity on został przez Szach Ramszara, który później samemu sobie przypisał wybudowanie 7 świątyń. Powiedział on, że 7 kapłanów strzegących je są władcami zamieszkującego tamte rejony ludu, a on sam jest królem królów. Po swojej śmierci władzę przejął jego syn Artaxir. Zabity on został prawdopodobnie przez ministra Turana Khagana, ówczesnego władcę Saleh, który następnie zaczął rządzić całym regionem jako regent. On i jego synowie zostali następnie straceni przez Humayuna Gurkhana, ówczesnego króla Tulaj-Tulach. Ożenił się następnie z córką Szacha Ramszara i możemy wnioskować, że to on stał się nowym królem królów. Ten następnie zginął w czasie tzw. powstania dżinów, o którym tak naprawdę nic nie wiemy. Stracony został przez ścięcie głowy w mieście Saleh, po czym 30 różnych królów zawiązało między sobą pakt, którymi przewodził Garshasp. Po pokonaniu tzw. bandytów, pozostali królowie skłonili się przed nim, przez co to on stał się nowym królem królów o imieniu Muazzam Khagan, Khagan nad Khaganami. Opuścił Gurabad i wyznaczył stolicę w nowym miejscu, nie wiemy jednak gdzie. Po jego śmierci, prawdopodobnie także nie będącą z przyczyn naturalnych, stolica płonęła przez 7 dni, a mieszkańcy uciekli do Tulaj-Tulach. Postanowili oni następnie powiesić flagi Khagana, Muazzama Khagana, żeby nie było. To doprowadziło do 3-dniowych walk, po których zwycięzcą został niejaki Goudars. Udał się następnie do Gurabadu, gdzie zabił swoich młodszych braci, prawdopodobnie w obawie, że chcieliby zrzucić go z tronu. Powrócił potem do Tulaj-Tulach, gdzie mianowany został królem o imieniu Saleb Dowleh. Podobno przed nim pojawić się miał sam król Deshret, co miało udowodnić, że to właśnie on ma być królem. Rządził tak przez następne 10 lat, które nazwane zostały latami dobrego deszczu przy zachodzie słońca. Nie pytajcie, sam nie mam pojęcia, o co chodzi z tą nazwą. W tamtym okresie Saleb zawarł uroczysty pakt z miastem Organa, rządzonym przez 29 dejów. Byli oni liderami załóg pirackich, którzy zdecydowali się na stworzenie pokojowego podziału mocy. Pakt ten zerwany został przez jednego z dejów, Muzaffara, który zabił Saleha oraz jego całą rodzinę i spalił Gurabad. Następnie wprowadził terror na całej pustyni. Znana jest historia, gdzie zniszczył on miasto Bejtraha i odrąbał głowę jego władcy Nasrulowi, którą następnie chwalił się przed braćmi. Jego syn Zumurud, nazywany Panem Zieleni, poinstruowany został przez Muzaffara, by ten miał tylu potomków, ile owoców miało drzewo granatu. Z tego powodu miał on 50 synów i 49 córek. Pewnej nocy miał sen, gdzie w ciemności z jego czegoś wyrosło słońce, które pochłonęło światło gwiazd i księżyca. Następnie Zumurud tchnął na znajdującą się dookoła niego pustynię, przez to zamieniła się ona w las. Sen ten sprawił, że chciał on, by pustynia stała się miejscem ze snu.
Z tego powodu dwóch jego najznakomitszych synów, Muzadin i Badanach, rozkazali niewolnikom, by ci zaczęli sadzić drzewa. Wszyscy synowie i córki Zumuruda traktowani byli jak bogowie, a królestwo Pana Zieleni miało być tak samo niezniszczalne jak mauzoleum króla Deshreta. Po nim kolejnym władcą Tulaitulach został wspomniany wcześniej Badanach. Oficjalne pisma z tego okresu wskazują, że był on świetnym królem, prawdopodobnie nawet przewyższającym swojego ojca. Jednak nie jest to prawda. Rządy Badanacha kojarzone są z tyranią i terrorem. Tancerka Makhaira, która była córką Gini, sprzedana została władcy, po czym stała się jego konkubiną. Mieli oni wspólnie syna o imieniu Faramars. Wcześniej była ona ukochaną Ziposa, księcia jednego z upadłych na pustyni królestw, które teraz wędrował między miastami. Do podróży po Tulaitulach namówił go pewien ślepy poeta, który miał być wcześniej żołnierzem któregoś z królów, następnie wypędzony z kraju. Za pomocą klucza Hadżnisud miał znaleźć wieczną oazę. Kilka lat później syn i matka uknuli spisek przeciwko Badanachowi, co doprowadziło do jego śmierci. Wymyślili następnie historię, według której zginął on poprzez zapadnięcie się wieży, na której znajdował się obserwując sokoła. Nowym królem został Faramars, jednak z powodu swojego młodego wieku rządziła za niego Makhaira jako regentka. Faramans zmuszony został następnie do abdykacji przez swojego wuja Balasza i przyniesiono go do szmaragdowego pałacu. Jego inny wuj, Goraz, rozpoczął wtedy rebelię, mającą przywrócić młodego władcę, a gdy się ona skończyła, sam został władcą Tulaitulach, wziął Makhairę za żonę i wygnał Faramarza z miasta. Rozpoczęło to kolejną rebelię, tym razem mającą na celu zemścić Balasza. Makhaira dała rebeliantom głowę Goraza, a Faramaz wrócił do miasta. Następnie miasto Salah rozpoczęło własną rebelię, przez którą Faramaz prawdopodobnie ponownie wygnany został z miasta. Miała ona na celu przejęcie władzy przez Khagana, jednak pewnie kompletnie innego Khagana. Rebelia została spacyfikowana przez Makhairę. Prawdopodobnie rozpoczęła się wtedy wojna domowa, ponieważ 12 wujków Faramarza chciało zasiąść na tronie. Prawdopodobnie też w jego trakcie młody władca zabił Ziposa. Nie wiadomo jednak, dlaczego do tego doszło. Wojna ostatecznie wygrana została przez Faramarza, który mimo swojej miłości do niej zabił swoją matkę poprzez podanie jej jadu żmii. Wtedy doszło do kolejnej rebelii, po której władca został wygnany. Udał się wtedy do Lasu Deszczowego, gdzie chciał stworzyć własne królestwo, jednak przez lata wyganiany był przez Viridescent Venerer. Pewnego dnia, za zgodą Viaghary, zaprowadziło go ona jednak do lasu, gdzie miał zerwać białą gałązkę w nadziei, że zmieni on swoje podejście. Prawdopodobnie niedługi czas później Faramars zginął, będąc pochłonięty przez Withering. Miasta państwa w końcu upadły, a pozostali mieszkańcy, którym udało się przeżyć wojny i rebelie, udali się na wschód, gdzie założyli wioskę Aru, czekając na rezurekcję króla Deshreta. Chyba widzicie, dlaczego mówiłem, że istnieją różne wersje powstania tej wioski. Przez kolejne lata w Sumeru było spokojnie, aż do kataklizmu w Kenria, który doprowadził do rozlania się Abyssu na pustyni i w lesie deszczowym. Varuna Contraption, podtrzymujące życie w lesie, zostało zniszczone, a Aranara musieli uciekać do snu, ponieważ Vanarana pochłonięta została przez Withering. Ostatecznie z pomocą naszego bliźniaka i Arunkuhundy udało im się pokonać i na kolejne 500 lat unieszkodliwić Marana Avatar, a także naprawić wspomniane wcześniej urządzenie. W tym czasie umiera także Vieghara, po którym władzę przyjęły tygrysy Rishboland. Viridescent Venerer spotyka wtedy natomiast mocno zranionego przez potwory mężczyznę, który przybył do Sumeru za swoim bratem w jasnej zbroi, którym był Bloodstained Knight. Viridescent próbowała go uratować, lecz zginął on w jej rękach. Wtedy po raz pierwszy w swoim życiu zaczęła zabijać nie dla polowania, a dla zemsty. Zabijała potwora za potworem, aż w końcu cała okryta była ich krwią, przez co Bloodstained Knight zabił ją, uważając, że jest ona potworem. Spod piasków pustyni zaczęły wyłaniać się ruin golemy, sterowane przez grupę żołnierzy Kenriach o nazwie Shfanenriten, których celem było zwalczanie abyssowych potworów. Też wtedy do Kenria przywołani zostali wszyscy Arkoni, z wyjątkiem Rukadewaty, której zadaniem było pilnowanie Irminsula. Poprzednia Hydro Arkon nie dotarła jednak nigdy do podziemnej nacji. Walcząc z mocą nie z tego świata, zginęła i zmieniła się w Amritę, czyli boską wodę.
Zauważyła to Rukkhadevata, która z wody tej stworzyła drzewo Harvey-Spokane, w środku którego wyrosła Gaokerena, w ten sposób przymocowując jej świadomość do świata ludzi. Następnie użyła kwareny podarowanej jej lata temu przez boginię kwiatów, teraz w formie Simurga. Ptak wleciał prosto w pole Amrity i roztrzaskał się na tysiące kawałków kwareny, w ten sposób tworząc nowe życia, których matkami były poprzednia Arkon Fontaine, Nabu Malikata i Greater Lord Rukkhadevata. Jednymi z tych stworzeń były Pari. Niedługo później jedna z nich o imieniu Zurban spotkała Dainsleifa w połowie zmienionego w potwora, który pomógł w walce z absysowymi potworami. Następnie w miejscu tym pojawiła się grupa uczonych z Akademii, przewodzona przez jednorękiego uczonego Nagarjunę. Oni także postanowili pomóc walczącym. Pari połączyło się następnie z Harvey-Spokanem, co spowodowało deszcz, który ostatecznie pozbył się mocy Abyssu z całego terenu. Po tych wydarzeniach Dainsleif wyruszył razem z naszym bliźniakiem w podróż po Tewacie. Nagarjuna udał się do ruin Kenria, skąd już nigdy nie wrócił, a pozostali uczeni z Akademii założyli zakon sceptyków. W tym samym czasie Irminsul był bardzo mocno wyniszczony przez zakazaną wiedzę. Greater Lord Rukhadevacie udało się uratować drzewo używając Akaszy, która była w stanie połączyć jej moc z mocą ludzkich marzeń, jednak w tym samym czasie sama została przez tę wiedzę splamiona. Wiedziała, że z tego powodu samo jej istnienie jest zagrożeniem dla całego Teyvatu. Nawet gdyby wtedy umarła, sama pamięć o niej byłaby wystarczająca do przetrwania zakazanej wiedzy. Z najczystszej gałęzi Irminsula stworzyła wtedy Lesser Lord Kusanali, która miała w przyszłości za zadanie usunięcie Rukhadevaty w całości z pamięci świata. Nowonarodzona Kusanali niewiele różniła się jednak od małego dziecka. Po pewnym czasie znaleziona została przez uczonych z Akademii, których bardzo zabolała strata ich ukochanego boga. Zawiedzeni byli także tym, że nowa powstała Bóg nie równa się w sile z jej poprzedniczką, po czym wzięli ją do miasta Sumeru i zamknęli w sanktuarium Surasztany. Na tej informacji kończę film. Jak mówiłem na początku, omawiam tutaj tylko wydarzenia do kataklizmów Kenria. Na temat kolejnych lat jest mało informacji i nie są one aż tak ważne dla historii całego regionu. Stworzenie tego filmu zajęło mi naprawdę dużo czasu, dlatego bardzo proszę o zostawienie lajka i suba. Chyba mi się należy. Wiem, że część informacji może wydawać się kompletnie zagmatwana, jednak taki jest już lore Sumeru. Informacji na temat wielu rzeczy cały czas nie mamy, tym bardziej o miastach państwach znajdujących się na pustyni po śmierci Deshreta. Przed nami natomiast otwiera się nowy rozdział w historii o nazwie Fontaine. Miejmy nadzieję, że i tam Michał ją nie zawiedzie.